Cześć, chciałabym dzisiaj zaprezentować podkład marki L'Oréal Infallible Matte 24-godzinny. Podkład na rynku jest już co najmniej od roku, jak mniej od 2. Bardzo popularny na zachodzie, czyli w innych krajach, ale nie w Polsce. W Polsce jest średnio popularny, tak bym to określiła. Nie wiem dlaczego, bo to jest naprawdę bardzo dobry podkład. Przyzwoity to jest chyba najmniej korzystne określenie dla niego. Nie jest najtańszy, jak ogólnie kosmetyki L'Oreala ma swoją cenę, natomiast możecie już go znaleźć za niecałe 40 zł, to są ceny promocyjne. Kolorystyka niestety jak większość podkładów z L'Oreala i Maybelline jest po prostu okrojona. Mamy w Polsce zaledwie 5 kolorów i z tą kolorystyką mam niejednokrotnie problem, ale za chwilę do niej powrócimy. Najważniejsze informacje dotyczące tego podkładu. Podkład matujący 24 godziny. Tak, producent tutaj określa, że ta trwałość podkładu wynosi 24 godziny. 24 godziny matu, bez świecenia, bez ciężkości, bez efektu maski. Te ostatnie 3 atrybuty tego podkładu jak najbardziej potwierdzam. Jest bez ciężkości, bez efektu maski, jak najbardziej. Podkład tworzy na twarzy taką delikatną, fajną, matową woalkę, tak bym ją określiła. Oczywiście musicie go przypudrować, jak zresztą większość podkładów. Ja w ogóle nie uznaję takiego czegoś jak niepudrowanie podkładu, bo u mnie na twarzy zawsze każdy podkład by spłynął po 5 minutach. Konsystencja mamy tutaj takie ładnie zaznaczone przez producenta. Konsystencja jest średnia. Nie wiem, co mają na myśli. Ja bym konsystencję określiła jako taką delikatnie kremową, musową, taka bardzo przyjemna, jedwabista. Pokrycie jest wyraźne. Czyli kryje wyraźnie, to oczywiście pojęcie bardzo względne, ogólnikowe i w zasadzie każdy może ją oddzielnie i odrębnie rozumieć. Dla mnie krycie jest średnie, to nie mamy wielkiego takiego full coverage, ale średnie krycie jak najbardziej i wykończenie jest zdecydowanie matowe, co zresztą za chwileczkę zobaczycie. Błyszczenie pod kontrolą jak najbardziej, dodatkowo wskazówka, taka ładna buźka narysowana, jak aplikować, zresztą jak większość podkładów od środka na zewnątrz, tak też za chwileczkę uczynimy. Jeśli chodzi o konsystencję, formułę, wszystko Wam powiedziałam. Bardzo ładne, fajne, praktyczne opakowanie, zwykły podkład w tubce. Tutaj mamy dozownik dosyć zwężony, przez co też nadmiar produktu na pewno nie będzie się wydobywać. Zrobię Wam takie słocze na twarzy i sprawdzicie sami tą pigmentację. Rozpocznę może od tego koloru najjaśniejszego, aczkolwiek on nie będzie do mnie pasować, zastrzegam z góry. Natomiast moim ulubionym kolorem jest odcień 22. Na lato jest dość dobry. Teraz zimą, chociaż ja się tak czy tak nie opalam, będę w nie wyglądać zapewne strasznie. No ale poświęcę się. O, zobaczmy jak wygląda 11. W sumie całkiem fajnie. Nie widać jej w każdym razie. To chyba o to chodzi, prawda? 12. Jeśli pod tym filmikiem ktoś napisze w komentarzach, że ja nie mam przebarwień, nie mam jakiejś niedoskonałości, no to wiecie co? Stwierdzę, że musicie założyć okulary, bo dzisiaj moja cera jest po prostu okropna. Jestem przed okresem, pełno wyprysków, niedoskonałości, jakichś pryszczy. To jest, słuchajcie, 12, czyli Natural Rose. Ten różowy pigment jest bardzo zauważalny. Zobaczycie jeszcze to na swatchu. Podkłady L'Oreal mają to do siebie, że one troszeczkę będą oksydować. Dlatego założę się, że ten podkład jeszcze ściemnieje. 13. Rose Beige, czyli beż również z pigmentem delikatnym różowym. Ja bardzo ubolewam, że są takie same różowe kolory, bo w zasadzie takiego mojego wymarzonego koloru, czyli jasnego, z żółtym pigmentem, chłodnym, no po prostu nie ma. Ja nie wiem, dlaczego ci producenci tak się odcinają od jasnych kolorów. To jest 13, tak jak wspominałam, Rose Beige. Na drugą stronę, na drugie lico rzucę Wam te najciemniejsze kolory, czyli 22, Radiant, powiedzmy, że dobrze wymawiam. I to jest kolor, który bardzo trafia w mój gust.
Widzicie, jest beige eclair. Jest inaczej z francuska. Kolor opalony, tak bym go określiła, jeśli chodzi o klasyfikację pod kątem ciemności. No, na mojej bladej twarzy zdecydowanie za ciemny, ale jest taki ładny, złocisty, ma zauważalny żółto-oliwkowy pigment. Beige door, czyli golden beige, bo moje piękne testery również mają dwujęzyczne określenia. Odcień zdecydowanie już ciemniejszy. I jakbym go określiła jako ciemniejszą wersję numeru 22. Ten, co teraz smaruję, to jest 24. Zabieram się za aplikację podkładu. Na twarzy mam nałożony krem. Wcześniejsze moje paćki indiańskie zmazałam. Pół twarzy będę, na połowie twarzy będę aplikować podkład przy użyciu po prostu dłoni. A na drugiej połowie zrobię to za pomocą pędzla. Jeszcze trochę tak dokładam, żeby ten efekt był matowy i przede wszystkim to krycie było fajne. Naprawdę od razu przy nakładaniu powstaje taka delikatna pianka, bo chociaż podkład jest płynny, to przy aplikacji on robi się właśnie taki delikatnie pudrowy, musowy. Tak jak jest to charakterystyczne dla podkładów w musie. I tak przedstawia się twarz po skończeniu. Oczywiście pryszcze wielce nie są zakryte, tak jak wspominałam, jest to średnie krycie, to nie jest double wear z Estée Lauder, ale takie na co dzień jak najbardziej myślę, że jest wystarczające. Ja jestem z tego efektu zadowolona. Najważniejsze spostrzeżenia na koniec, bo tego nie zrobiłam, a to bardzo istotna rzecz. Twarz po prostu jest sucha. Podkład nie jest jeszcze przypudrowany, ale ten efekt matujący, natomiast nie matujący, ale matujący bardzo subtelnie, nie chamsko, nie ma takiego efektu naciągnięcia skóry. Efekt matujący sprawił, że podkład po prostu nie świeci się na twarzy, ale jednocześnie twarz jest sucha. To, co jest też istotne, krycie możemy budować. Ja na nosie i na te moje wielkie niedoskonałości dołożyłam przed chwileczką jeszcze po dosłownie kropeczce podkładu. Zrobiłam to palcem i efekt krycia jest już znacznie lepszy. I tak do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że podkład nie waży się i nie ściąga. Niektóre podkłady mają to do siebie, że przy dokładaniu kolejnej warstwy, chociażby nawet punktowo, podkład zbiera się nam. Tutaj tego zjawiska nie mamy. Myślę, że to jest bardzo istotne. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę ladymakeup.pl. Tam możesz również przeczytać opinię do tego podkładu. Do zobaczenia.